Witam wszystkich serdecznie. Chcemy dzisiaj zaprezentować trening na barki, ale nie będzie to taki standardowy trening na barki, jak się wykonuje normalnie podczas treningu. Postanowiliśmy, że wybierzemy kilka takich, bym powiedział, niestandardowych ćwiczeń, które wykonuje się u nas w klubie. Jest dużo zapytań odnośnie właśnie treningu barków. Zamieściliśmy ostatnio na YouTubie nasz trening z naszymi zawodnikami. Klatka piersiowa biceps, plecy triceps. A dzisiaj tu wykonam to na trening barków z naszym trenerem tutaj, z Krzysiem Kasprzyczakiem, który tam zresztą u nas na platformie, zresztą sami tam już będziecie widzieli, współpracujemy razem i dobrze nam się tutaj działa, bo jednak chcąc pokazać idealnie, że tak powiem, dokładny ruch, no to człowiek musi być mocno mobilny, żeby nie było żadnych przykurczów, a z naszymi zawodnikami, no nie tylko z naszymi, z każdym zawodnikiem, czy z każdym, kto trenuje, bym powiedział, kulturystykę, no to te przykurcze jakieś tam są, tak? I wtedy ten ruch jest niepełny, niedokładny, a tu z Krzyśkiem już to mam wytrenowane, więc Krzysiu, co bym powiedział? 8 ćwiczeń przygotujemy dla Was, tutaj pokażemy, jeśli chodzi o trening barków. Właśnie taki standardowy. Wszyscy znamy trening na barki i ćwiczenia, wszystkie również wykonujemy, a my tak troszeczkę inaczej, albo to inaczej połączymy, albo po prostu z jakimś tam naciskiem, wiadomo, na tylną grupę barków, bo ona najsłabiej nam się rozwija, więc żeby nie przedłużać, przystąpimy zaraz do treningu i w trakcie, powiedzmy, tych naszych ćwiczeń tutaj, które będziemy Wam tutaj prezentowali, to ja będę wszystko na bieżąco tutaj omawiał. I zaczynamy od tylnego aktonu barku, poprzez właśnie środek i dojdziemy do przodu, tak? I wtedy pokażemy ćwiczenia takie bardziej izolowane i ćwiczenia bazowe, które będą połączone jakby z ćwiczeniami izolowanymi, czyli można by powiedzieć, że będzie nawet, nie tak powiem, wstępne zmęczenie mięśnia, tak, żeby nie dźwigać jakiegoś dużego tam ciężaru, ale będzie jakby wtórne zmęczenie, żeby mięsień cały czas był aktywowany i mocno, że tak powiem, pracował bez używania jakichś tam nadmiernych ciężarów. Ok, i przejdziemy zaraz do pierwszego ćwiczenia. Tak, to jak wspomniałem, Krzysiu Kasprzyczak, już na pewno go wszyscy już tu kojarzymy, tak? On jest perfekcjonista, jeśli chodzi o wykonywanie ćwiczeń. Pełna mobilność, zresztą zobaczycie, jak nam to elegancko tu będzie szło. Pierwsze ćwiczenie na tył barków. Możemy to robić, tak jak tu już Krzysiek, widzę, przygotował ławkę, w opadzie leżąc przodem na ławce skośnej, 30 stopień kąt ławki, czyli jeden taki, jak tak u nas tu w naszym przypadku, jeden poziom do góry i zrobimy 3 takie warianty, 3 warianty jakby tego ćwiczenia w opadzie tułowia, czyli 45 do tyłu, ramion, ruch, 90, większość robi 90. My to zrobimy 80, zresztą zaraz to będę wszystko omawiał, każde ćwiczenie po kolei. Pierwsze ćwiczenie. Zaczynamy od 45 kąt ramion do tułowia, do tyłu, ramiona wyprostowane. Dlaczego wyprostowane? Dlatego, że jak uginamy tylko w łokciach, automatycznie włącza nam się triceps. A wiecie, że tylna głowa barków zawsze współpracuje z górą tricepsu. Więc czym bardziej ramiona wyprostowane, tym mniejsza ingerencja tricepsu, ale bardziej tylny bark. Jeżeli już nie możemy wykonywać, że tak powiem, ruchów, bo już jesteśmy zmęczeni, wtedy możemy sobie pozwolić na lekkie jakby ugięcie ramion i jeszcze tam dobić parę ruchów. Czyli tak, tylne barki u nas nie liczymy ilości powtórzeń. To są ćwiczenia, które wykonujemy, jak ja to piszę, na maksa. Czyli jak już widzę, że już jest, nie mam ruchów, już mnie pali, to jeszcze, tak jak ja mówię, jeszcze 3.
Więc proszę bardzo, jedziemy. Kąt 45 stopni ramienia do tułowia. Proszę bardzo. Tak jest. I to bym powiedział, bardziej angażuje nam aż przy samym tu kapturowym, przy tej części, że tak powiem, zstępującej, czyli z góry tutaj tego górnego odcinka. Tak jest. I zwróćcie uwagę, nie wrzucamy, nie szarpiemy, tylko ciągniemy. I każdy ruch, który jest, zatrzymany i dopiero. Czyli każdy ruch to jest pierwszy ruch. O. I wtedy najbardziej aktywują nam się, tak jest, mięśnie tutaj jakby. I to pracuje nam, bym powiedział, nasz dół barków tylnych. O, tak jest. I to wykonujemy na maksa. Pierwsza seria, wiadomo, że to będzie w granicach nawet i powiedzmy i 20 powtórzeń, ale każda następna już będzie coraz mniejsza, tak? A mamy wykonać tego, dobra, dziękuję, a mamy wykonać tego, no powiedzmy, jak zrobimy to w 3 wariantach, żebyśmy każdy fragment tutaj jakby tego tylnego barku pobudzili, to no to ja myślę, że tak, tutaj 3 serie, 3 ćwiczenia mamy do pokazania. Więc uważam, że to i tak jest dużo jak na taki trening. Jeżeli my mamy przygotowane dla Was tutaj 8 czy tam 10 ćwiczeń, zobaczymy jak nam to tutaj się wszystko poukłada, to ten plan to nie jest jeden plan do wykonania na danym treningu, bo to jest przykładowe tylko ćwiczenia, takie bym powiedział niestandardowe, którymi możemy się wspomóc jeszcze ewentualnie przy wykonywaniu naszych jakichś tam podstawowych grup mięśniowych, tak, czyli na przykład tylnego barku, jak my tutaj w tym wypadku, więc będziemy mieli i ćwiczenia bazowe, i ćwiczenia takie izolowane. I Wy wykonując pracę na temat tutaj tylnego barku, to możecie do swoich ćwiczeń dorzucić sobie ewentualnie nasze i spróbować jak, że tak powiem, nasz ruch, no tutaj jeśli chodzi o tylny bark, nam angażuje no, tą grupę mięśniową, tak? Okej. Pierwszy ruch to jest ruch do tyłu. Teraz kąt 90 stopni, bo to przeważnie wszyscy znamy od początku, że tak powiem, jak ja tylko pamiętam to ćwiczenie, to zawsze jest kąt 90 stopni. Żeby nie było spinania, bo przecież tutaj zwróćcie uwagę, że jak będziemy teraz unosili ramiona idealnie 90 stopni, to automatycznie pracuje nam czworoboczny. I on przejmuje nam też dużo pracy, a my chcemy wyłączyć ten czworoboczny, żeby tylko nam pracował no jak najbardziej tylny bark. Więc tak, na razie kciuki do środka, proszę bardzo, leciusieńko do tyłu, tak. Zwróćcie uwagę, no właśnie. Dokładnie, tak. No i też widzicie się tutaj dopino, ale to już jest w górnej granicy, tak? No i też jak widzę, to też już jest triceps nawet zaangażowany, pomimo że ramiona są proste. Ale możemy też, tak jak zawsze się to robiło, proszę bardzo. I teraz jeszcze możemy sobie troszeczkę dobić, o właśnie w ten sposób. Tak jest. Okej. Dobra, a już widzicie jak to jest ciężko. Czyli kąt 45 stopni, kąt powiedzmy 90 czy tam 80 minimalnie, bo to wiadomo, że nawet amplituda ruchu nam nie pozwala na taki ruch, bo i nasza, bym powiedział, no, mobilność no, nie pozwala na to, żeby wykonać idealnie tak mocno ten ruch, żebyśmy mogli podnieść te łokcie tak wysoko. I trzecie ćwiczenie teraz. Tak. Teraz to już w ogóle jest ćwiczenie, no, kosmos. Zwróćcie uwagę. Teraz kciuki są do środka, małe palce do góry. I zwróćcie uwagę, najtrudniejszy wariant z tych dwóch, o, proszę bardzo. I to nam wytycza od, bym powiedział, od środka tutaj ramienia, idealną, tak jest, idealną kreseczkę. I zobaczycie, jakie to jest ciężkie ćwiczenie. Bym powiedział, kiedyś to było takie znane ćwiczenie. To można również wykonywać jedną ręką. Tak. Idealnie. Czyli małymi palcami do góry, a kciuki na dole. Ok. To samo, co teraz zrobiliśmy na tej ławce, to możemy wykonać
stojąc w opadzie tułowia. Tylko że wiecie, tu już jest balans, tu już jest trudniej, chociaż tu jest ciężko, bo się ciężko nam oddycha, więc też jest trudniej jakby. Ale to już jest typowo izolowane, że nie ma żadnych innych oszukanych ruchów. A tu mimo wszystko, że będziemy robili, to wiecie, zawsze się tam gdzieś bujnie tym tułowiem, no i wiadomo, że już siła rozpędu robi nam to, że ramiona nam się unoszą do góry, a mięsień wtedy mniej pracuje, tak? A tu to jest stricte izolowane ćwiczenie i tu niczym nie oszukamy, tu wiadomo, że ciągniemy no właśnie, mięśniem i to czuć, prawda? Jak się go tak wyizoluje, zobaczycie, nie dajemy mu jakiegoś rozpędu, bo przecież wiadomo, że żeby ćwiczenia się dobrze rozwijały i szybko nam rosły, to jest ruch dynamiczny i ruch izolowany, czyli bym powiedział izometrycznie napięcie mięśnia, tak? Więc jak będą dwie te opcje, że tak powiem, połączone, to wtedy mięsień pięknie nam reaguje i dobrze nam pracuje i nie musimy mieć aż takiego maksymalnego ciężaru, no żeby po prostu go tam próbować rozbudować. A wiadomo, że masę mięśniową jak budujemy, to musimy mieć duży ciężar, mniej powtórzeń i tak dalej. Ale barki, jak wiemy, 80% czy tam 70-80% to są zbudowane z włókien czerwonych. Więc tu nie ma jakiegoś tam maksymalnego ciężaru, tu jest ilość powtórzeń właśnie ważna, żeby rozbudować ten mięsień i wtedy ten mięsień ładny mamy okrągły, a nie jakiś taki kanciaty albo z jakimiś tam dziurami, tak? Dużo widzę, że ludzie już mają większe bicepsy od barków, tak? Bo te barki są rozbudowane tylko, bym powiedział, mocno z przodu, bo wiadomo, że jak wyciskamy na klatę, no to jednak ten przedni bark no, mocno się angażuje, tak? A już te boki słabiej, a jeszcze słabiej właśnie tyły. Dlatego chcę pokazać Wam przynajmniej 2-3 ćwiczenia takie na tylny bark, żebyście sobie mogli to spróbować, jak to wygląda i popróbować, zobaczyć, no, czy to faktycznie Wam tam też odpowiada taki ruch. Ok, to będzie pierwsze ćwiczenie. Drugie teraz będzie już takie bardziej, bym powiedział, no też techniczne, ale już będziemy pomalutku wychodzili, że tak powiem, z tyłu barków, przechodzili będziemy do przodu, czyli zaczynamy od tyłu, a nie od przodu do tyłu, tak jak to się tam robi. No wiadomo, zawsze zaczynamy od grupy najsłabszej, tak? Jeżeli wiemy, że mamy najsłabszy bark, to wtedy mamy najwięcej energii, najwięcej siły i wtedy elegancko zaczynamy od tego słabszego punktu i dopiero przechodzimy do tego najmocniejszego. Ok, to jest pierwsze ćwiczenie i zaraz pokażemy drugie. Tak, kolejne ćwiczenie to będzie na sztandze. I już to demonstrujemy, w jaki sposób będziemy tu angażowali tylny bark. I to powiem tak, aż od kaptura, czyli ten bark nam się tutaj zrobi ten dół ładnie taki z taką kreseczką, bo sami wiemy, że przy zawodach to jak ten bark jest elegancko podkreślony aż do boku, to szerokość naszych najszerszych patrzymy w najszerszym punkcie, czyli tak jak idą plecy. Więc to jest bardzo ważne tutaj, żeby nam się ładnie tutaj zrobiła taka równa kreska. I teraz tak, zwróćcie uwagę, stoimy przodem w lekkim pochyleniu, bo jak już pochylimy się, to już automatycznie no, mamy jakby izometryczne napięcie tego barku, tak, tylnego. I teraz praca tylko i wyłącznie w łokciach. Proszę bardzo, uchwyt wąski, zwróćcie uwagę. Tak jest. Tak podnosimy, żeby jak najmniej angażować nasze kaptury, tak? Bo wiadomo, że o, widzicie, jak tylko się podnosi, to już kaptur się spina. No ale staramy się tak robić, żebyśmy, tak jest, żebyśmy tylko podnosili, o właśnie, łokcie w pionie do góry, tak jest. I to jest ruch, który angażuje jak najdalej, że tak powiem, o, punkt przy samym kapturowym. Dokładnie. Dobra. Drugi wariant, bo to zrobimy na przykład jedną serię. Tu możemy zrobić 3 serie, tak? No bo wiadomo, że to nie jest duża grupa mięśniowa, a my musimy jeszcze wykonać dużo ćwiczeń innych. To ja Wam tylko pokazuję, jakby pokażemy 3 warianty, ale każdy wariant też będzie inny, tak? No więc jak tam widzieliście już leżąc przodem, zrobiliśmy
45 do tyłu, tutaj 90 i znowu do przodu 45, no to już są 3 serie, tak? Teraz tu jakbyśmy chcieli znowu zastosować ten wariant, który my tutaj mamy, no to są kolejne 3. No więc to, wiecie, nam braknie treningu, że tak powiem, i czasu do wykonania. Teraz łapiemy szerzej, czyli już bym powiedział tak jak biodra nasze, proszę bardzo. Dlaczego? Bo już tu nie będzie zaangażowania, ale już będzie tu zaangażowany mięsień. No proszę bardzo. Cyk, tak jest. I czym szerzej, zwróćcie uwagę, z łokciami, to automatycznie już przechodzimy w stronę jakby naszego boku, tak? Tak. No, ale już coraz mniej zaangażowany jest nasz kaptur, bo czym szerzej ramiona, tym wiadomo, że te kaptury nam już coraz mniej pracują. To tylko w tym pierwszym przypadku mocno się spinały kaptury, ta część, bym powiedział, zstępująca, ta górna część naszego kaptura. Tak, i teraz trzeci wariant. Nogi tu jeszcze bliżej, wejdź tu, tak, o, żebyś był, tak jest, bo nie nadmiernie się nie wychylamy, tak żebyśmy tutaj nie stracili na naszej mobilności. Ok, i zwróćcie uwagę, najszerszy uchwyt, czyli, proszę bardzo do góry, teraz jak podciągamy, to zwróćcie uwagę, wszystko co łokcie zaczynają iść jakby już do przodu, to zwróćcie uwagę, że już zaczynamy angażować jakby naszą boczną głowę, ale my tak stricte to jeszcze nie angażujemy tej bocznej głowy, bo do tego miejsca zrobiliśmy w tym drugim wariancie, a teraz już robimy ten wariant, czyli boczna głowa od strony tylnej i od strony przedniej będzie zaangażowana. My to Wam pokażemy w naszych filmach. Proszę bardzo, jedziemy. I widzicie, i czym szerzej, tym coraz mniej nasze kaptury już są zaangażowane, ale jest ta część, do której ciężko jest tak dotrzeć, no bo czym my to taki ruch zrobimy? To myśmy sobie to tak wykombinowali, że właśnie szeroko, a jak już zrobimy całkiem szeroko, to już wtedy będziemy pracowali nad bocznymi. Więc jedziemy jakby od tego naszego przyczepu, tu końcówka z kapturem, o, i pięknie, i wtedy ta krecha jest aż do środka tutaj. Dokładnie tak. Ok, dobra, Krzysiu. No i to by było drugie ćwiczenie, tak? Czy trzecie to już jest? Drugie. Czyli mamy jeszcze jedno w zanadrzu i zaraz Wam pokażemy kolejne ćwiczenie na tył barków. Uważam, że to jest bardzo dobre ćwiczenie i naprawdę można z tego dużo korzyści, że tak powiem, wyciągnąć. Więc tutaj od wąskiego szerzej, jeszcze szerzej. Jeżeli widzimy, że mamy jakby bardziej przy kapturach rozbudowane te mięśnie, to tylko robimy tą wersję, powiedzmy tą szeroką i zobaczycie, że naprawdę to się sprawdza. Wykonujemy oczywiście na maksa każde jedno ćwiczenie, czyli no wiecie, maksymalną ilość powtórzeń. I jak już zrobiliśmy i wszystko już nas piecze, jeszcze 3. I wtedy będzie dobrze. Ok. I kolejne ćwiczenie. Tak, i jeszcze jedno pokażemy takie ćwiczenie właśnie na tył barków, bo wiadomo, że na ten tył barków to tam każdy ma na pewno wiele swoich różnych ćwiczeń, ale my akurat pokazujemy takie 3, bym powiedział, niestandardowe ćwiczenia, no bo widzicie, że to troszeczkę tak jest inaczej, tak? I tego się nie wykonuje na co dzień na siłowni, bo ja to też widzę, że nie wszyscy znają takie ćwiczenia. Dlaczego? Każdy by chciał podnosić duży ciężar, a tu niestety, tak jak powiedziałem, bark to czerwone włókna i tu potrzebujemy ilości powtórzeń. A jak weźmiemy duży ciężar, no to niestety nie jesteśmy w stanie raz, że technicznie go wykonać, a po drugie ma to jakiś efekt nam przynosić, więc my musimy każde te włókno tutaj, że tak powiem, bark jest okrągły, kulisty, więc trzeba to zrobić, a nie tak, że zrobimy tylko przedni akton, boczny i tylny, a tutaj mamy jakieś tam niestety niedociągnięcia dziury i tak dalej, więc my to staramy się go zrobić i wypełnić w całej jego tutaj okazałości, tak? Ok, ćwiczenie, które na pewno niektórzy już znają, ci co przynajmniej chodzą tutaj do nas i tutaj już wcześniej żeśmy z nimi pracowali, to na pewno takie ćwiczenie też im demonstrujemy i pokazujemy, tak? Kettlebell, trzymamy taką bułę, tak? Po środku tułowia, zwróćcie uwagę, czyli przesuniętą rękę mamy, zwróćcie uwagę, tak? I cały czas teraz ten kettlebell będzie wędrował wzdłuż naszej
tak, naszego tułowia z takim skrętem, czyli kciukiem do przodu, a potem mały palec, a kciuk w stronę, tak jest. Zwróćcie uwagę, łokieć w pionie. Czyli nie dość, że przepracowuje nam pięknie, wyrysowuje nam ładnie tutaj tą kreskę z tyłu tutaj, to jeszcze widzicie, jeszcze pracuje trochę bark tylny, ale my, zwróćcie uwagę, cofamy łokieć do tyłu, tak, to wtedy jeszcze angażujemy mocno ten tył. Jakbyśmy ciągnęli i dali łokieć do przodu, to wtedy nam pracuje tylko bok, a już tył nie. A my tak go wysoko ciągniemy, żebyśmy jeszcze zaangażowali właśnie cały nasz ten tył. Tak jest. I to jest dosyć wysoko. I tutaj powiem jeszcze o naszym wyrostku barkowym. Nie każdy będzie mógł zrobić takie ćwiczenie, tak? Ale to powiemy przy wyciskaniu. Tak jest, na drugą rękę. I teraz tak, jeżeli nam się przesunie, zwróćcie uwagę, już nie jest po środku ketel, tylko jest jakby przesunięty tu w stronę uda, to popatrzcie teraz, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie podnieść tego łokcia tak do góry w pionie, żebyśmy zaangażowali pięknie cały tył. To tylko nam pracuje znowu bok, a to jest ćwiczenie na tył, więc to musi być na środku, żebyśmy mogli cofnąć jeszcze ten łokieć do tyłu i wtedy pięknie cały ten grzbiet tutaj naszej góry barkowej, tutaj pięknie się angażuje i tak jest, i pięknie współpracuje z naszą łopatką, bo łopatkę chowa jakby tak, w stronę klatki piersiowej, proszę bardzo. I przyciska to do kręgosłupa ta łopata się, tak jest, Bardzo fajne ćwiczenie, zobaczycie, nie brać dużego ciężaru, bo to jednak chodzi o tą technikę, a nie o jakieś tam szarpanie i duży ciężar, tak? Siedzimy idealnie w pionie, bo jak się tylko pochylimy do tyłu, do przodu, to już to jest inne ćwiczenie, na inną grupę. A tu chodzi o to, żebyśmy mieli nad tym pełną kontrolę, czyli siedzimy w pionie, ten ketel po środku pomiędzy nogami i ciągniemy go wzdłuż uda do samej góry, żeby jak łokieć najwyżej był. I czym go bardziej tam damy do tyłu, tym bardziej zaangażujemy tył. Jeżeli pociągniemy i łokieć zostawimy z przodu, przedni część aktu i trochę bocznego, tak? A to nie na tym to polega. 3 takie, bym powiedział, troszkę takie niestandardowe ćwiczenia, chociaż myślę, że większość na pewno już to wykonuje, tak? Ale dla przypomnienia, tak jak my to wykonujemy, żeby było wiadomo, co my też tutaj robimy. I bym powiedział tak, nie wykonujmy wszystkich tych ćwiczeń, które żeśmy teraz zrobili na tylny bark, po prostu wrzucajmy sobie albo co tydzień inny na przemian. Raz jedno ćwiczenie, raz drugie ćwiczenie i tak, żeby jakoś tak idealnie to połączyć. Z tego zestawu ćwiczeń, które my tutaj Wam zademonstrujemy, to sobie tylko dobierać do swoich treningów jakby 1 czy 2 takie ćwiczenia, albo po jednym ćwiczeniu z przodu, z boku, z tyłu i wtedy będziecie mieli komplet takiego fajnego ćwiczenia, które na pewno uzupełni Wasze braki. Ok, i teraz przejdziemy do ćwiczeń, bo to są ćwiczenia izolowane, a teraz przejdziemy do ćwiczeń bazowych, bo jakieś tam musimy mieć, żeby budować siłę, żeby była też większa nasza masa mięśniowa, tak? I zaraz pokażemy Wam przynajmniej z 2 takie ćwiczenia, ale bym powiedział z wtórnym zmęczeniem. Tak, żeby, tak jak mówię, nie przechodzić do dużego ciężaru, bo nie mamy tam włókien białych, więc te, które są odpowiedzialne za rozwój siły i masy mięśniowej, więc będą więcej ilość powtórzeń, ewentualnie skrócone przerwy. Tu przerwy, bo tam nieraz się pytają w komentarzach, jakie są przerwy. Standardowe przerwy. Jeżeli mamy cokolwiek na przemian, to robimy w granicach tam minuty. Jeżeli są małe grupy mięśniowe izolowane, to wiadomo, że te przerwy musimy skrócić, ale jak są duże grupy mięśniowe, to już wiadomo, że mamy większy ciężar i potrzebujemy tam 1,5, nawet i do 2 minut. Także musimy być elastyczni, ale w miarę ta intensywność tego treningu też musi wzrastać przez skrócenie tych przerw, tak? Ok, i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tak, zrobiliśmy 3 ćwiczenia na tylną część barków. Jeszcze może na sam koniec to jeszcze tam potem ogólnie to jakby omówię dokładnie dlaczego mamy, że tak powiem, słabo rozwiniętą tylną część barków. Ale to już może później powiem. A teraz ćwiczenie bazowe.
połączymy to z ćwiczeniem ze sztangielkami. Czyli nie będzie to jakby wstępne zmęczenie, bo to musielibyśmy, wstępne zmęczenie to wiadomo, najpierw coś lekkiego, potem duży ciężar. Ale wstępne zmęczenie to używamy w zasadzie do ćwiczeń izolowanych, czyli do mniejszych grup jak bicepsy, tricepsy, o wiecie. Tutaj są ćwiczenia może, tam gdzie są mniejsze grupy, to bardziej pracują izolowane. A my tutaj jakby zrobimy wtórne zmęczenie, czyli najpierw sztangą, ale sztanga no jest dobra, bo wiadomo, odpowiedni ciężar, odpowiedni ruch i tak dalej. Tylko, że musimy wziąć pod uwagę to, że nie każdy ma taką mobilność, jeśli chodzi o pracę nad barkami i chodzi o wyprostowanie ramion nad głowę do przodu i opuszczanie sztangi w dół, tak? Jeżeli jest ktoś ektomorfem, czyli ma wąskie barki, wąskie obojczyki, to po prostu staramy się obniżać ją, bym powiedział, do poziomu uszu. Nawet bym powiedział, nawet może i do głowy. Ale większy ciężar, a resztę uzupełnimy ćwiczeniem właśnie tym izolowanym i to właśnie tu w ten sposób takie połączenia, przynajmniej jedno albo dwa ćwiczenia bazowego z izolowanym pokażemy tutaj, żebyście mogli sobie to wykorzystać. Przede wszystkim tak, nie umiemy wyprostować ręki. Co to znaczy? Nasz wyrostek barkowy przy węższych obojczykach jest już zakrzywiony na dół i ma, no, jest trudność z wyprostowaniem ręki, tak? Dlatego wszyscy uginamy rękę i niektórzy trenerzy mówią ramiona do pełnego wyprostu. No nie da się wyprostować, skoro ja mam wąskie barki i wtedy przejmuję pracę kaptur, już nie powiem jaka jest praca łopatek, a przecież tu wiadomo, że tu dużo zależy od gibkości, od szerokości łopatek, bym powiedział, od długości przedramienia, bo wiadomo, że czym dłuższe przedramię, jak chcemy opuścić niżej, to przecież tu strasznie schodzi i od ruchomości łopatek schodzi w dół, no więc to wszystko musimy wziąć pod uwagę przy takim wyciskaniu, tak, żebyśmy sobie nie zrobili jakiejś kontuzji. Więc my Wam pokażemy tutaj teraz tak, krótki ruch, to bym powiedział nawet do czubka głowy. Wiadomo, że czym szerszy, tym możemy sobie pozwolić niżej, tak, ale my tu tak zrobimy, że wykończymy jakby tym ćwiczeniem izolowanym. Proszę bardzo, czyli kąt prosty, taka szerokość tu jest utrzymana, że jak złapiemy, o, to tak jak tutaj widzicie, proszę bardzo, tak jest, no może być nawet do uszu tak jak Ty, bo Ty masz szersze obojczyki, tak, możesz sobie pozwolić, tak. I zwróćcie uwagę, u niego szersze obojczyki, więc on może wyprostować te ręce. Jeżeli nie możemy, to robimy dosłownie taki, nawet krótki, bo czym bardziej krótszy ruch, tym mięśnie są bez przerwy napięte, tak? Tu nie ma żadnego luzowania. A przy tym ruchu, to jednak mimo wszystko gdzieś tam może jakiś luz nam się wkradnie. Tak jest. I to wykonujemy tam powiedzmy, nie wiem, 8-10 ruchów, tak? Tak jest. Albo jeżeli mamy większy ciężar i chcemy tu jakby spowodować to, żeby no jednak trochę tej siły użyć, to robimy 5-6 powtórzeń, tak? Żeby na tą siłę. Ok. Tak. Blokujemy. I teraz z normalną przerwą. Ja nie mówię, żeby to, bo to w sumie najlepiej zadziałałoby jedno po drugim, tak? Białe włókna, czerwone włókna. Ale my sobie tu zrobimy standardową przerwę, taką bym powiedział do minuty. No można spokojnie to zrobić. I przejdziemy teraz na wyciskanie sztangielkami i pokażemy, w jaki sposób to robimy. Mniej więcej ruch jest taki sam. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ok. I zaraz przejdziemy i pokażemy, jak to będziemy robić. Tak, i to jest teraz druga wersja, jakby nie druga wersja, tylko to jest kontynuacja tego ćwiczenia wyciskania sztangi zza karku. Uchwyt szeroki, to teraz zrobimy, zaraz jeszcze chwileczkę, zrobimy to na sztangielkach. Wykończymy ten ruch, który tam żeśmy zaczęli. Jeżeli mamy tam krótki ruch i mamy problem właśnie z prostowaniem ramion, z opuszczaniem na dół, żeby ta mobilność taka była większa, tak, żeby był dłuższy ruch, to do tego idealnie nadają się sztangielki. Bo sztangielki to tak, możemy złapać go w różnych uchwytach. Możemy go złapać w podchwycie, chwyt młotkowy, możemy zrobić to na chwyt, możemy zrobić to
szeroko, jak my to nazywamy na hura, możemy złączyć u góry, więc zwróćcie uwagę, ile tutaj jest ruchów do ogarnięcia, jeśli chodzi o takie ćwiczenie. Pokażmy może z każdego ruchu po kolei, tam powiedzmy standardowy nachwyt. Tak jest. Czyli łokcie mamy tak, widzicie, jak jest przy sztandze, więc tutaj nic się nie zmienia. I tu możemy tylko zrobić, i zrobimy szeroki wariant. Tak jest. O. Ten szeroki wariant umożliwia nam to, że możemy w miarę wyprostować ręce, bo jak będziemy chcieli to spiąć, to już nasz to co powiedziałem, wyrostek barkowy niestety będzie, tak jest, ok. Nawet nie opuszczamy aż tak do barków. Jeżeli ktoś ma długie przedramiona, to wtedy wiadomo opuszcza niżej i wtedy ta amplituda ruchu jest dużo dłuższa, ale trudniejsza. A teraz taki na przykład młotkowy, to jest trudniejsza wersja. Ale pięknie przepracowuje jeszcze oczywiście górną część naszej klatki piersiowej. Tak jest. Ok. A możemy to też do złączenia. To wszystko w zależności od tego, co my chcemy tam uzyskać. Dobra. Odłóż. Czyli to mamy zrobione to. I jeszcze możemy zrobić tu. Ale to już nasze doły i bym powiedział niekoniecznie. Ale te dwa podstawowe warianty takie, czyli łokcie na zewnątrz. Aha, i jeszcze co? Jeżeli siedzi przed nami tu jakiś ektomorf i ma wąskie obojczyki i teraz, żebyśmy mogli wykonać to ćwiczenie, na przykład, nie wiem, tak, na hura, na prosto, to też będzie miał problem. Więc co robimy? Łokcie dajemy leciusieńko do przodu. Lekko je zrotujemy, tak jest. I to jest, uważam, wersja, taka bym powiedział, tak jest, bezpieczniejsza i tu jesteśmy w stanie właśnie w miarę zaangażować. Bo tu chodzi o co? Że ten pełny wyprost to nam powoduje to, że pięknie ta obręcz barkowa tutaj, ale dobra, ta bruzda tutaj, gdzie się kończą jakby barki i zaczyna się nasz kaptur, żeby one były pięknie też zrobione, bo zwróciliśmy już tu uwagę, jak przyjeżdżają do nas jacyś zawodnicy, że góra jest ścięta, a bok jest wybudowany. A tu po prostu jak stoi przodem, to tu widzimy, że jest ścięcie. Więc tak, uważamy, że albo unoszenie do boków, bo to jest, bym powiedział, prawidłowy ruch, tak? Ale każdy ruch powyżej, to już nie każdy będzie sobie na to pozwolić. Jeżeli ktoś ma długie obojczyki, to wtedy on ma tą amplitudę ruchu coraz większą, tak? I wiadomo, że czym wyżej, tym ćwiczenie staje się cięższe dla barków, tak? Ale też sobie powiemy tam w innych ćwiczeniach, tak? My tych wariantów, jeśli chodzi, bo to jest pierwszy jakby taki wariant podstawowy, czyli bazowe ćwiczenie z izolowanym ćwiczeniem. I teraz tak, tam mamy krótszy ruch, tak? Bo to nam, tak jak powiedziałem, w zależności od barków, od szerokości, a tutaj możemy sobie pozwolić na dłuższy ruch, głębszy ruch, ustawienie łokci odpowiednie nadgarstków i tak dalej, tak? Więc tutaj jest jakby większe pole manewru tutaj dla naszych barków. I jeszcze pokażemy jedno takie ćwiczenie, taki zestaw, takiego połączenia. I też sobie to wypróbujecie i zobaczycie, że to naprawdę robi robotę. Ok. To tyle bym miał, jeśli chodzi do tego ćwiczenia i przejdziemy do kolejnego. Tak, bo ja Wam powiedziałem, że zrobimy jeszcze jedno ćwiczenie bazowe połączone z jakimś izolowanym, ale wcześniej mówiłem, że jedziemy naokoło barku, czyli od tyłu do boku i dopiero do przodu. A tamto ćwiczenie, bym powiedział, bazowe, to będzie już dotyczyło naszego przodu. Więc teraz robimy boki. Unoszenie sztangielek bokiem, stojąc, tak, ze sztangielkami. Podobno najlepszy efekt daje takie ćwiczenie, gdzie się zmniejsza jakby ciężar przez utrudnienie jakby naszego ćwiczenia, tak? I teraz tak, dwufazowo zrobimy unoszenie sztangielek bokiem, czyli zrobimy od dołu, powiedzmy do połowy tutaj, tu gdzie mamy wszyscy pięknie wybudowane, a potem zrobimy tą górę. I my sobie unoszenie bokiem sztangielek podzielimy na dwie fazy. Proszę bardzo. Czyli tutaj stosujemy większy ciężar, od uda, proszę bardzo,
do kąta 45 stopni. Tak jest. I robimy to na maksa. Może przyjść tu jakiś sobie jeszcze ewentualnie jakiś kolega czy trener i jak już nie możemy unosić do boku, tak, i staramy się w miarę ręce wyprostowane, tak, ramiona, tak. Ok. I to robimy do zmęczenia, czyli po prostu ile już możemy tylko zrobić, tak, i to angażujemy dół właśnie. I to czuć, nie? Jak się to zrobi. Zresztą sami zobaczycie, jak będziecie mieli ramiona wyprostowane i do kąta 45 unoszenie super. A teraz od kąta 45 do poziomu. Tak jest. I tak jak powiedziałem. Tak, jeszcze ciut niżej, dobrze. Ciut niżej. Tak. Tu, dobrze, dokładnie. Tak, widzicie? Już jest ciężko. Proszę bardzo. No i tu można jeszcze sobie przy pomocy jakiegoś partnera, tak, pomóc. Ok. I zobaczycie, no, jak to działa. A to jest to samo ćwiczenie, które robimy, że tak powiem, w pełnym ruchu. Tylko tak, mówi się, że od uda ramiona w granicach 10 centymetrów, nawet tam jest gdzieś podane w źródłach, gdzieś tam wyczytałem, że to jest zaangażowany mięsień, bym powiedział, nadgrzebieniowy. A dopiero powyżej wszystko to dopiero pracują ramiona. Czyli tu jakby jest taki pusty ruch, tak? No, czyli mięsień nadgrzebieniowy przejmuje pracę mięśnia naramiennego. No, więc tutaj musimy po to robimy właśnie ten krótszy ruch, żebyśmy mocno go zaangażowali, no nawet nie opuszczając go idealnie, bym powiedział, do uda, tak? No, bo bargies w tym momencie jest izometryczne napięcie mięśnia. Tylko w tym. Jeżeli mamy sztangielkę z przodu i lekko jesteśmy pochyleni do przodu, już rozciągamy tylną część głowy, czyli nie stricte ten bok, tylko bym powiedział jeszcze troszeczkę dalej, jakby już w stronę tyłu. Bark jeszcze rozciągnięty jest również i z przodu, ale sztangielka na wysokości pośladków, tak? O. I znowu tutaj mamy. I to jest rozciągnięty przód i tył, a boczna głowa izometrycznie napięcie mięśnia, więc ona się nie rozciąga. Ok. Proste ćwiczenie do wykonania, tylko tak jak powiedziałem. Tu większy ciężar do kąta 45, a potem jak już zmęczone jesteśmy, bierzemy, redukujemy ciężar, mniejszy ciężar i od kąta 45 do pełnego tutaj, że tak powiem, do tego ruchu tutaj idealnie. O. I kolejne ćwiczenie. Tak, i kolejne takie ćwiczenie, bym powiedział, no też niestandardowe takie, bo my go wykonujemy ze sztangą, tak. A tutaj zrobimy właśnie przy pomocą linek i przyczepiony ten ketel na dole, proszę bardzo. I na boki, tu Krzysiek pokaże, jak to będziemy robili. Tak. Tak jest. Nie za wysoko, podciągamy, tak jest, ramiona idealnie. Jeżeli ktoś, tak jak powiedziałem, szerokie obojczyki, może sobie pozwolić na minimalnie szerszy, wyższy jakby podniesienie tych łokci. Jeżeli mamy wąskie obojczyki, idealnie równolegle do poziomu, tak jest. I podciągamy go wzdłuż tułowia, rozciągamy go tutaj tą linkę, więc to też jakiś tam opór nam stawiają tutaj mięśnie, tak? Czujesz to w ogóle? No, czuję, bo ja też czuję jak napięte, tak. Tak jest. I wolny ruch, nie szarpiemy, nie podnosimy. Jeżeli łokieć cofniemy do tyłu, tak, to już co znaczy? Zaangażowaliśmy tylną obrót barkową. A my potrzebujemy bok, więc troszeczkę te ramiona idą jakby do przodu, tak jest. I nie wąsko, bo wtedy już mocniej kaptury napracują, żeby trzymać tak i złączone dokładnie, tylko rozciągamy go na boki ile się da. Tak jest. I czym szerzej, tym lepiej, dokładnie. Ok. Proste ćwiczenie. Uważam, że też dużo wniesie do waszego treningu i też go można sobie tam włączyć jakby do waszych planów treningowych, które tam macie. Też można sobie tam urozmaicić to jakby. Ok. I to by były dwa takie ćwiczenia jakby na boki, tak? I teraz pokażemy jeszcze jedno ćwiczenie
bazowe w połączeniu właśnie też ze sztangielkami, czyli sztanga, sztangielki, zmęczenie jakby takie wtórne, czyli z dużym ciężarem, mniejszy ciężar, a większa ilość powtórzeń, tak? Jedno z drugim, bardzo ładnie zaangażowane barki. A no wiecie, ten przód barków zawsze u każdego jest mocno wyeksponowany, no bo angażujemy go przede wszystkim właśnie przy wyciskaniu sztangi, sztangielek. My to robimy no, troszeczkę też tak inaczej. Wykombinowaliśmy tak, żeby nie zaangażować za mocno barków, jeśli chodzi o wyciskanie sztangielek. To też mamy na naszej platformie tam mnóstwo pokazanych różnych wariantów takich treningowych, które no idealnie budują naszą tą kulistość tego naszego barku, także no, zestawów jest dużo, ładnie połączone, one są także, staramy się proporcjonalnie rozbudować, bo wiadomo, że barki, no to jest symetria. No, czym szersze barki, tym, wiecie, szeroka talia, to tylko możemy pozwolić sobie na poszerzenie barków przez właśnie kulistość tych barków zrobić, żeby jakieś proporcje tam z tego wyszły, tak? Okej. I teraz kolejne ćwiczenia, już zaczynamy na przód barków, tak jakby. Taki kolejny teraz zestaw jakby naszego planu treningowego, czyli 2 ćwiczenia na przedni akton barków. I przy okazji, jak przedni mówimy, to od razu część obojczykowa klatki piersiowej, nie? Ten mały piersiowy, tak? Żeby on był ładnie taki wyeksponowany, bo to wiadomo, że czym bardziej w pionie, tym bardziej angażujemy górę, tak? Okej. Uchwyt na szerokość to zrobimy z luźną sztangą. Również możemy to zrobić siedząc, bo wiadomo, że kulturyści powinni przy jakimkolwiek wykonywaniu ćwiczeń, to powinni w większości siedzieć, a nie stać. No, bo my tutaj nie potrzebujemy jakichś tam wyczynów i crossfitowych różnych tam treningów, bo czym bardziej siedzimy i wyizolowujemy nasze mięśnie, to tym lepiej one pracują i większą jakby pracę wkładają w ten ruch. Ale my tu pokażemy jakby stojąc, tak? Nawet bym powiedział, może nie takie ćwiczenie żołnierskie, jak tak, stoimy na tej nodze z tyłu, co mamy ją, lekko tułów wygięty, widzicie, klata wypięta do góry. Nawet by trzeba tu założyć jakiś pas, żebyśmy sobie nie obciążali tutaj dolnego odcinka kręgosłupa. Jedziemy przed głowę, tak jest. O, zwróćcie uwagę. Tak. I tutaj nawet możemy sobie, nawet takich chudy czy jakiś wąski w barkach, może sobie pozwolić na wyprostowanie rąk, dlatego że łokcie są idealnie, patrzcie, z przodu. Tak jest. O, dokładnie. Tak. Ok. Opuszczamy sztangę, uważam, do brody, nie potrzeba głębiej schodzić z tym, bo to wtedy tu jest taki, bym powiedział, jałowy ruch, a tu chodzi o to, żeby cały czas mięsień był napięty. Więc jeżeli my opuścimy ją tutaj, to ten łokieć jeszcze go mamy taki bardziej, bym powiedział, z przodu wysunięty, ale jak tylko go opuścimy niżej, widzicie, to już rozluźniamy naszą górę tutaj i dlatego nie bierzemy dużo ciężaru. Odchylamy się lekko do tyłu, stoimy na tej nodze, którą mamy z tyłu, a ta noga tylko z przodu tutaj. I wtedy cyk i do góry i przed siebie, przed głowę. Że jak spojrzymy do góry, to musimy widzieć tą sztangę. Bo typowe żołnierskie czy te wojskowe ćwiczenie to jest nad głowę. Uważam, że ta amplituda ruchu jest dosyć duża, no i nie wiadomo, czy każdy może sobie poradzić z takim ćwiczeniem do góry, tak? I przejdziemy zaraz na drugie ćwiczenie, jakby łączone z tym ćwiczeniem. I na przykład takiego zestawu wykonujemy tam ze 3 takie ćwiczenia, czyli 3 razy wyciskanie sztangi, 3 razy wyciskanie sztangielek. I teraz kontynuujemy dalej ten przód, więc pokażemy teraz, w jaki sposób będziemy łączyli to ćwiczenie, które żeśmy teraz wykonali, ze sztangielkami. Tak, jesteśmy już po wyciskaniu sztangi. Uchwyt na szerokość barków, tak jak mieliśmy, tak? W odchyleniu lekkim do tyłu i przed głowę wyciskamy sztangę. Staramy się wyprostować. Uważam, że jak łokieć jest z boku, to jest trudniej wyprostować rękę, ale jak mamy z przodu, to raczej ta amplituda ruchu jest większa i możemy sobie pozwolić na to, żeby ją wysunąć do przodu i wtedy zaangażujemy ładnie przednie barki.
I teraz ten sam ruch robimy sztangielkami i właśnie tutaj zrobimy taki fajny też ruch. Głowa oparta, tak jest, czyli zwróćcie uwagę, od kąta 90 stopni, jeden w dół tylko, czyli od pionu jakby lekko do tyłu, tylko tak, żebyśmy też mogli przed głowę wycisnąć sztangielki. Chwyt młotkowy, czyli łokcie są przy samym głowie, proszę bardzo. Ciężar dobieramy taki, że przy wyciskaniu, żeby nam te łokcie się nie rozchodziły, bo przez to, że wyciskamy wąsko, to angażujemy klatkę piersiową, tak jest, tą górę właśnie, tą część obojczykową, dokładnie tak. Także jedno ćwiczenie, a dwie grupy ładnie zaangażowane. Cała nasza góra, tak. Proszę, dobrze, super. Okej, dobra, dziękuję, ale nie kończymy. Nie wiem, czy dasz radę. Na zakończenie tego treningu możemy jeszcze zrobić takie tak zwane rozpiętki w pionie. Nie miałem tego w planie, ale widzę, że żeby ładnie ta góra była wyeksponowana, żeby część, powiedziałbym, tutaj klatki piersiowej, żeby ona się ładnie rozciągnęła razem z naszymi barkami. Bo jak zrobiliśmy przód, no to jednak spięcie było. I teraz zrobimy rozpiętki w pionie. No właśnie, Krzysiek, to ma opanowane. Proszę bardzo, zwróćcie uwagę. Patrzcie, jak się pięknie rozciąga cała nasza obręcz barkowa. Tak jest. Ta amplituda ruchu jest dosyć duża. No i powiedziałbym trudne ćwiczenie. Tak jest. No. Bardzo ładnie. Ok, dobra, nie chcę Cię tu męczyć za bardzo. Wiemy, o co chodzi. Możemy sobie jeszcze dodatkowo wrzucić jakby na zakończenie naszych tych barków, które robimy, o takim ćwiczeniem rozciągającym. Super wchodzi. Ćwiczenie bazowe z ćwiczeniem takim izolowanym, połączone. Super też można wprowadzić do naszego treningu. Ok, i jeszcze jedno pokażemy ćwiczenie na przód barków. I zaraz to zademonstrujemy. Tak, i to będzie już ostatnie nasze ćwiczenie na przód barków, czyli zrobiliśmy tył, bok i przód. I tak pomału przechodzimy już do ostatniego ćwiczenia teraz. Oczywiście wiadomo, że nie wykonanie w jednym planie treningowym. Tak? Musicie sobie tylko dobrać ewentualnie te ćwiczenia do swojego planu treningowego. Tak? Te nasze propozycje. Zobaczycie, że robotę robią. Ok. Unoszenie sztangielek przodem. Zwróćcie uwagę. Tak jest. Chwyt taki młotkowy, bym powiedział nachwyt. Tak. Do złączenia u góry. Tak, żebyśmy zaangażowali jeszcze nasz przód, ale mięsień jest angażowany, bym powiedział, nie ten już tutaj na piersiowym, ale bardziej ten tutaj z boku, jakby tego naszego bocznego mięśnia, tak? A pokażemy drugi wariant, albo jeszcze inaczej. No dobra, jedziemy. O, zwróćcie uwagę. Przedtem łokcie były na zewnątrz, widzicie? W ten sposób. A teraz, żeby złączyć je dolnymi, małymi tutaj palcami do środka, to te łokcie idą do środka. I wtedy dopiero mamy totalne dopięcie, bym powiedział, i góry obojczykowego mięśnia tutaj, tego mniejszego piersiowego, i idealnie ten przód naszego barku. No, proszę bardzo. Jak stoimy, a mamy większy ciężar, to bujamy. Mamy ławkę tu zrobioną, już przygotowaną. Proszę bardzo. Wiadomo, że jak jest ćwiczenie izolowane, to wyłączmy wszystkie inne grupy mięśniowe i tylko tak jest. No i teraz zobaczycie, że to już będzie sprawiało trudność. Tak. Każdy ruch to jest pierwszy ruch. Nie ma bujania, zatrzymujemy go i cyk, tak jest. I bym powiedział, ruch jednostajnie przyspieszony. Nie ma jakiegoś dynamicznego wprowadzania tych sztangielek tam w jakąś dynamiczny ruch, tylko tak jest. I teraz w podchwycie, tak. O, i teraz tak. Ciach. Widzicie? I te łokcie już mamy w stronę klatki piersiowej przyciśnięte, więc automatycznie góra klatki piersiowej już pięknie nam pracuje. Tam było zapytanie, jak robiliśmy na plecy, z Kośćcem robiliśmy, z Damianem, i tam było, że przy przenosach trzymamy łokcie
do wewnątrz. Nie, to nie było przy tym z kośćcem, bo to były plecy. Więc przy plecach wariant jest łokci na zewnątrz, tak? Żebyśmy zębate, łopatki, podgrzebieniowy, obłe, czyli wyluzujemy naszą klatkę piersiową. A zwróćcie uwagę, jak tylko dacie łokieć do środka i od razu, i sobie sami to spróbujcie zobaczyć przy przenosach, jak góra klatki piersiowej pracuje. Jeżeli tylko odsuwamy łokieć na zewnątrz, już tu jest totalny luz i wszystko przejmują wtedy plecy. No, a tam było takie zapytanie, że właśnie, że chyba odwrotnie, tak jak ja powiedziałem. No według mnie trzeba sprawdzić i zobaczycie sami sobie, jak to będzie wyglądało. Ok. Jeżeli są jakieś zapytania, nie ma problemu, żebyście tam w tych swoich komentarzach również tam, co byście ewentualnie jeszcze chcieli zobaczyć, jak my tu pracujemy, bo uważam, że to, co tutaj teraz zademonstrowaliśmy, to jest kropla w morzu do tego, co mamy nagrane na naszej platformie. Tak? Tam jest pełny zestaw treningów, wszystkich grup mięśniowych, idealnie rozłożony, jeśli chodzi o proporcje. Pilnujemy, żeby było wszystko proporcjonalnie zbudowane. Nie robimy jakiegoś nacisku na przednie barki, na boczne aktony, czy na tylny akton barków, czy tam, no nie wiem, mocno skupiamy się na nogach. Nie. To są ćwiczenia, bym powiedział, które przydadzą się nie tylko zawodnikom, bo mamy to podział jakby dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Więc uważam, że to i trenerom się również przyda. Ja tutaj dużo gadam, ale no po prostu w ten sposób mamy wszystkie grupy mięśniowe jakby na naszej platformie w ten sposób nagrane. Dla przypomnienia nikomu nie przeszkadza, jeżeli ja tam więcej powiem, że ten łokieć jest w prawo, czy w lewo, czy w takim opadzie, czy w takim, czy taki ciężar dobieramy, czy w takim tempie to robimy i tak dalej. No więc uważam, że przez te 40 lat, no to coś żeśmy tutaj zmodernizowali sobie, jeśli chodzi o tą kulturystykę. Może nie dosłownie, bo ćwiczenia wykonujemy prawie takie same. To tylko te zestawienia różnych ćwiczeń, zestawienia różnych serii, wydłużanie serii. No wiecie, tego jest multum, jeśli chodzi o, bym powiedział, modelowanie naszej sylwetki. Więc tutaj pod tym względem to też tu no, mamy coś do powiedzenia, no bo trochę tam już tytułów żeśmy tu pozdobywali, jeśli chodzi o naszych zawodników. No więc myślę, że warto tam, jakby ktoś chciał sobie tam swój, że tak powiem, kapitał, jeśli chodzi o trening taki siłowy zrobić, no to trzeba tam jednak wejść i tam sobie to wyszukać. Tylko proponuję tak, że zanim wybieramy taki plan treningowy, bo tu widzę, że jest dużo pytań jest na ten temat, to dobrze jest poczytać na temat każdej grupy mięśniowej, czy każdego treningu, który my tam gdzieś mamy umieszczony na naszej platformie, to tam jest pod spodem jest opis, co to jest za plan, jakie tam są ćwiczenia wykonywane i no, z czym się to je, że tak powiem. Także no, warto tam spojrzeć i zobaczycie, że tam będziecie mieli pełny zakres nie dość, że ćwiczeń, mnóstwo, to jeszcze odpowiednio no, wszystko to jakby omówione, dlaczego robimy taki ruch, a nie inny. Dużo mamy takich ćwiczeń właśnie niestandardowych, tak jak teraz zademonstrowaliśmy Wam no, na tych barkach, tak? No więc zawsze tam gdzieś coś ciekawego każdy znajdzie dla siebie, także polecam tam zobaczyć i będzie wszystko dobrze. Jeżeli będziecie chcieli jeszcze jakieś tam zobaczyć, jak my tu pracujemy i jakąś grupę mięśniową, która Was by zainteresowała, nie ma problemu, piszcie i wtedy będziemy, znowu coś tam nagramy odpowiedniego, żeby Wam pokazać, jak my tu pracujemy. Oczywiście to jest, tak jak powiedziałem, no to jest jedna tam jakaś cząsteczka, którą my tu demonstrujemy, tak? A tam odpowiednio my dobieramy trening jakby no, i kompletujemy cały, tak? Bo tutaj zaproponowaliśmy Wam ileś tam ćwiczeń, gdzie będziecie mogli sobie tam dorzucić, tak? Odpowiednio do swoich jakby ćwiczeń i zobaczycie, że no, to się wszystko sprawdza. No a już mamy na tyle tej praktyki, że wiemy, że to na pewno będzie dobry plan treningowy. Ok, do zobaczenia w następnych filmach.